Cześć! Dzisiaj w ramach płatnej współpracy ze sklepem centrumrowerowe.pl chciałbym Wam pokazać stojak serwisowy Topic Prep Stand Elite, którego od dawna mi brakowało. Stojak przychodzi w takim eleganckim pokrowcu, który jest dodatkowo tutaj wyścielany w środku, żeby Wam się nie poowijał. No i muszę przyznać, że jakość wykonania tego jest po prostu niesamowita. To wszystko robi tak solidne wrażenie. Stojak jest bardzo ciężki, no ale wiadomo, że wpływa to też na jego stabilność. No myślę, że trudno się tutaj dziwić, jest to po prostu topowy produkt bardzo wysokiej jakości. Teraz w przyspieszonym tempie zobaczycie, jak się ten stojak rozkłada, co być może oszczędzi Wam czytania instrukcji do niego. Rower można zamocować tutaj tak naprawdę na dwa sposoby. Najprostszy i chyba najbezpieczniejszy dla roweru karbonowego to chwycenie go delikatnie za sztycę i ustawienie stojaka tak, żeby rower zwisał w miarę swobodnie, bo każde uniesienie go do góry powoduje, że tutaj są dużo większe naprężenia. A druga opcja to po prostu chwycenie go delikatnie za górną rurę ramy, co też oczywiście można zrobić, ale w przypadku rowerów z ramą karbonową trzeba już naprawdę bardzo uważać. To jest tak naprawdę bardziej takie położenie tego roweru na tym stojaku niż jakieś mocne tutaj wpinanie go na siłę. Na co uważać w przypadku takiego stojaka serwisowego poza ściskaniem karbonowej ramy? Jeżeli planujecie jakieś dłuższe prace serwisowe i nie chcecie sobie porysować sztycy, to warto tutaj owinąć ją jakąś ścierką, dlatego że mimo wszystko to zawsze się będzie jakoś ruszało, zawsze tam będzie jakiś piach, jakiś pył, jakiś kurz i ta sztyca może Wam się bardzo łatwo porysować. Druga rzecz jest taka, że tutaj ten stojak bazuje na takich ząbkach, które się blokują, żeby zablokować jego obrót. Warto zawsze zwrócić na to uwagę, mówił o tym kiedyś w swoim filmie ShyBike, żeby tutaj to porządnie dokręcić i żeby te zęby Wam nie przeskoczyły, gdy już włożycie rower. Także zawsze na to uważajcie, bo możecie bardzo łatwo te zęby wytrzeć. No i dodatkowa sprawa jest taka, że jeżeli chcecie uniknąć właśnie tutaj jakichś dużych naprężeń albo macie ciężki rower, na przykład elektryka byście serwisowali i nie chcecie, żeby Wam się tutaj coś zrobiło ze sztycą albo z tym stojakiem, no warto go właśnie ustawić w takiej pozycji neutralnej, żeby on zwisał swobodnie i dopiero to zablokować. Można oczywiście do jakichś konkretnych prac go rower podnieść, no ale wiąże się to z tym, że są tutaj dużo większe naprężenia. Ten rower jest lekki, więc tutaj nic się nie stanie, ale na przykład wtedy kierownica będzie Wam już się skręcała na jedną albo na drugą stronę, no bo jest on uniesiony nienaturalnie do góry. Jeszcze jedna uwaga, jeżeli rower macie w takiej podniesionej pozycji i chcecie zmienić to ustawienie, to warto go przed odkręceniem tutaj tej śruby mocującej po prostu przytrzymać trochę ręką, tak żeby te zęby też się nie uszkodziły w momencie, gdy on będzie zmieniał swoje ustawienie. Inaczej po prostu jak to poluzujecie, no to będzie taki zgrzyt i można łatwo te zęby sobie uszkodzić. A dlaczego warto pomyśleć o takim stojaku? Bo obsługa roweru staje się po prostu dużo prostsza, łatwiejsza i przyjemniejsza. Jeżeli robicie to często, to na pewno ułatwi Wam to życie.
przypadku stojaka ciężko tutaj mówić o jego wyposażeniu, natomiast chciałbym Wam pokazać dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że nie ma tutaj żadnego trzymacza kierownicy. Niektóre stojaki mają tutaj taki jakiś wysięgnik, taką belkę, która blokuje obrót tej kierownicy, więc tego tutaj nie ma. Natomiast jest tutaj coś innego, co moim zdaniem może być całkiem przydatne. Jest za to tutaj taki mały schowek na jakieś śrubki czy narzędzia, ale co ciekawe, można też w jego miejsce wkręcić sobie wagę, jeżeli sobie taką dokupicie, taką elektroniczną wagę, która pozwala po prostu ważyć cały rower na tym stojaku, co wydaje mi się, że jest bardzo fajną opcją. Wszystko jest tutaj wykonane z wysokiej jakości materiałów. Jest to albo guma, albo metal. No, widziałem już parę stojaków serwisowych w swoim życiu, ale ten jest naprawdę wykonany chyba najlepiej z tych wszystkich. No, sprawia to wrażenie, jakby miało przetrwać lata i myślę, że tak będzie. Całość bazuje tutaj na takich bardzo solidnych szybko zamykaczach. One są metalowe, są regulowane, więc jeżeli siła tego docisku będzie zbyt mała i będzie Wam się to obsuwało, możecie to sobie wyregulować. Mamy tutaj dwa takie szybko zamykacze. Są też dwa pokrętła, jedno, które blokuje rozłożenie tej głowicy tutaj tego stojaka i drugie pokrętło również bardzo solidne, które blokuje obrót roweru. Dla kogo taki stojak będzie dobry? Myślę, że dla kogoś, kto przede wszystkim dużo serwisuje rowerów i chce, żeby to narzędzie po prostu ułatwiało mu pracę. Albo dla kogoś, kto może mniej trochę serwisuje te rowery, ale chce kupić produkt, który wystarczy mu po prostu na wiele lat. Cena tego stojaka na dzień nagrywania tego filmu to około 1100 zł. Nie jest to oczywiście mało, ale patrząc na topową jakość wykonania, przemyślane rozwiązania i niesamowitą stabilność tego narzędzia, no myślę, że jest to w jakiś sposób uzasadnione. Jeżeli chcielibyście kupić sobie taki stojak, to jedną z najlepszych ofert znajdziecie u partnera tego odcinka, czyli w sklepie centrumrowerowe.pl. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!